Tutaj mamy przykład bardzo cennego eksponatu z kolekcji ubiorów. Jest to suknia wieczorowa, a nawet właściwie balowa, która należała do Stefanii Poznańskiej, wnuczki Izraela Poznańskiego, czyli chociażby z tego względu jest to przedmiot bardzo dla nas cenny, dla nas i dla całej Łodzi. Suknia pochodzi z lat 30. XX wieku i reprezentuje krój bardzo charakterystyczny dla mody tego właśnie czasu, dla mody kobiecej, wieczorowej czy też balowej. Jest to suknia długa, z odkrytymi ramionami, głębokim dekoltem z przodu i z tyłu, dopasowana w talii i w biodrach i rozszerzająca się na linii bioder, a z tyłu przechodząca w rozbudowany, wlekący się po ziemi tren. Suknia uszyta jest częściowo maszynowo, częściowo ręcznie z kilku różnych materiałów. Stanik uszyto z jedwabnej, delikatnej krepy w kolorze cielistym. Na to nałożona jest koronka czarna. Spódnica sukni uszyta została z jedwabnej satyny. Natomiast na wierzch nałożony jest tiul i koronka. Na linii bioder z tyłu umieszczono taki bardzo mocny akcent dekoracyjny, kokardę uszytą z amarantowej jedwabnej tafty. Stan zachowania tej sukni jest w miarę dobry, prawdopodobnie głównie dlatego, że wykonana została z zamierzeniem sukni balowej, a jako suknia balowa nie mogła być zbyt często noszona, a jak noszona, to i prana, prasowana i poddawana wszystkim tym codziennym obróbkom, którym poddajemy stroje codzienne. Tym niemniej pewne uszkodzenia w tym obiekcie były, głównie pochodzenia mechanicznego, czyli przedarcia, rozprucia na dole koronki i w tiulu. Poddając konserwacji obiekt tego typu, trzeba przyjąć pewne założenia. Tutaj głównym założeniem była konserwacja tak zwana zachowawcza, która stawia sobie kilka celów. Jednym z takich celów podstawowym jest zatrzymanie procesu zniszczeń. Drugi cel to jest zabezpieczenie na przyszłość, czyli żeby tego typu zniszczenia, które wystąpiły bądź inne, nie wystąpiły. Trzeci cel, bardzo ważny, to jest zachowanie maksymalnie dużej ilości substancji zabytkowych. Jeśli to możliwe, to nawet w 100% w stosunku do tego, co otrzymaliśmy. Te naprawy mają być wykonane w taki sposób, żeby nie zakłócały odbioru eksponatu jako całości, tym niemniej nie mogą być zupełnie niezauważalne, ponieważ było to pewnego rodzaju fałszerstwo, dlatego nie wymieniamy pewnych fragmentów sukni, tylko staramy się je naprawiać, ale w miarę estetyczny sposób. W przypadku naprawy uszkodzeń na tkaninie takiej jak tiul potrzebne są pewne materiały pomocnicze, czyli potrzebny jest tiul do podłożenia pod oryginał i nić do przytrzymania podłożonego materiału do oryginału. Obydwa te materiały pomocnicze muszą być dobrane tak, aby kolorem, połyskiem, grubością, no i pewną też wiotkością, elastycznością były jak najbardziej zbliżone do oryginału. Podłożony fragment tiulu pod koronkę rozpościeramy na czymś w miarę płaskim bądź na tamborku. Punktowo przytrzymujemy tkaninę pomocniczą do oryginału i miejsce przy miejscu przymocowujemy uszkodzenia oryginalnej koronki do tkaniny pomocniczej. Dzisiaj pokażę Wam, jak z czegoś, co mogłoby trafić do kosza, zrobić coś wyjątkowego, takiego specjalnie dopasowanego pod Was. Przyniosłam ze sobą męską koszulę, która ma dziurę. I pokażę, jak zrobić takie łatki z własnymi stempelkami, po to, żeby można było zrobić, jaki wzór się Wam wymarzy.
sobie przymierzyć, czy starczy nam materiału, bo czasami może się zdarzyć, że mamy go za mało, ale ważne, żeby było go wystarczająco dużo. Skupimy się na tym, żeby zrobić takie trybiki, zębatki, tylko troszeczkę mniejsze niż te, bo myślę, że to mogą być troszeczkę za duże jak na łatę. Możemy ją sobie wyciąć albo nożyczkami, polecam takimi małymi, bo będzie nam łatwiej dotrzeć w różne miejsca. Możemy też używać takich nożyków, żeby to wycinać i wtedy przyda nam się albo mata, albo jakaś tekturka pod spodem po to, żeby nie zniszczyć stołu. I żeby nie odbijać taki, nie trzymać jej w rękach, bo ona jest bardzo mięciutka, ta pianka, to przykleimy sobie ją do tekturki, żeby powstało nam właśnie coś takiego, bo będziemy mogli spokojnie za brzegi złapać i odbijać. Jak już nam klej wyschnie i wiemy, że to się wszystko przykleiło, to wytniemy sobie tak troszeczkę, tak z pół centymetra naokoło, żeby mieć taką właśnie do wzięcia pieczątkę w rękę. I tak już wygląda przygotowana, jeszcze nieużywana pieczątka. Ta już miała swoje różne przejścia. I teraz jak już mamy materiał i wyszedł mi on tak, mam nadzieję, że Wam wyszło też równie ciekawie, możemy sobie wyciąć nasz kształt i przyłożyć go i wybrać fragmenty, które nam się najbardziej podobają, po to, żeby wyciąć właśnie kształt i zaraz będziemy naszywać już na koszulę. Tutaj mamy już swoje łatki wycięte, więc teraz weźmiemy koszulę do rąk, przygotujemy miejsce, w którym będziemy je przyszywać i myślę, że przyszyjemy to czarną nicią, bo będzie pasować do tej czarnej farby. Jak szyjemy, to polecam, żeby te linie były takie proste. Wbijać sobie igłę tutaj na równo, żeby ona poszła i od razu obok, gdzie chcemy, żeby przeszła. Dzięki temu nie musimy męczyć się pod spodem. I nasza łata jest gotowa. Myślę, że super tutaj pasuje. Mogę pokazać bardziej na ręce.